Kochani, i witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie, w fantastycznym nastroju, a powodów tego mojego nastroju jest co najmniej kilka. Przede wszystkim mamy świetną, super wspaniałą pogodę, jak na tą porę roku. Przypominam, że mamy koniec września, za oknem piękne słońce, jest naprawdę cieplutko, siedzimy, łapiemy te ostatnie promienie słoneczne i rozkminiamy, jak minął ten sezon lotowy. Tak, dziś właśnie jest ten dzień, w którym będziemy sobie podsumowywać na pewno sezon gołębi młodych. Nim jednak zrobimy to, chciałbym podsumować sobie ostatni lot, tak jak już na wcześniejszych materiałach ostatnich przyzwyczajałem Wam, że bez względu na to, czy lot był dla nas udany, czy też nie, każdy lot omawialiśmy osobno i nie będzie inaczej tym razem. Także przejdźmy do samego podsumowania. Lot zdecydowanie inny jak 4 pierwsze. Zdecydowanie zgoła bym powiedział odmienny, ponieważ i odmienne były warunki, w jakich gołąbki musiały przylatywać do domu. Był bardzo duży upał, bodajże tego dnia, o ile dobrze pamiętam, to nawet było w granicach do 28-29 km. Ponadto silny, naprawdę silny wiatr w dziób i te gołąbki, i niestety ten wiatr oraz ta temperatura naprawdę musiała gdzieś tam do wzmożonej jakiejś pracy te nasze gołąbki sprowokować. Jak to wyszło, dowiecie się już za chwilę. Dodam tylko, że lot ten planowany był na 240 km. Mówię tu o odległościach dla mnie, ponieważ wszyscy wiemy, nasz oddział jest bardzo, ale to bardzo rozciągnięty. No także trudno byłoby każdy tam kilometraż opowiadać. No niemniej jednak dla mnie było gdzieś to 240 km. Był skrócony z racji panujących warunków atmosferycznych na 200 km, czyli 40 mniej, ponieważ no, istniało poważne ryzyko, że zaliczymy tak zwaną bombę, a szkoda byłoby zniszczyć jakby dorobek całego rocznika w ostatnim locie. Tak zadecydował oddział. Oczywiście wkładamy gołąbki. Włożyliśmy gołąbków bodajże 67. Zakoszowaliśmy. Start odbył się o godzinie 7:15 i pierwsze gołąbki u nas zameldowały się po niecałych, praktycznie bez minut, 3 godzinkach. Usiadły mi 4 gołąbki na raz, później 2-3 minuty przerwy, usiadł gołąbek 1 i po jakiejś krótszej chwili to, do czego moje gołębie przyzwyczaiły mnie już w tym roku, usiadła grupka. Tym razem było to 14 gołębi i naprawdę muszę powiedzieć, że przyniosły nas te gołąbki do nieba. Do nieba, ponieważ wiedzieliśmy, że u konkurencji no nie jest tak, mówiąc kolokwialnie, nie jest tak miętowo i praktycznie wszystko siada pojedynczo, a u nas jednak ta grupa wytrzymała. Gołębie były przygotowane bardzo, bardzo mocno z racji tego, że nie wiedzieliśmy o tym, że ten lot będzie skrócony. Dlatego też przygotowywaliśmy, powiedzmy, dla niektórych jak na maraton, co myślę popłaciło zdecydowanie, patrząc na lokaty, które zajęliśmy z tego lotu. I dodam jeszcze tylko, że oczywiście te 4 gołąbki, bo w zasadzie 5 pierwszych, nie było tam gołąbków typowanych, co zresztą już było bez znaczenia, tak jak powiedziałem wcześniej. Znając konkurencję naszą, mocną konkurencję, już nie było możliwości jakby na pierwszą lokatę w oddziale z gołębi typowanych
co nie oznacza, że nie mogliśmy zaatakować, że tak powiem, dziesiątki z całości gołębnika i tak właśnie zrobiliśmy z wielkim, wielkim sukcesem. Także mogę ogłosić wszem i wobec, że po zakończonym piątym locie, co za tym idzie, sezonie gołębi starych, zajmujemy kolejno w gołąbkach typowanych miejsce trzecie. Należy tu wspomnieć, że miejsce pierwsze zajmuje kolega Lesław Hoły. Wielkie gratulacje dla Leszka. Mega fajny gość, zresztą prezes oddziału do spraw lotowych. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeszcze raz, Leszku, Tobie gratuluję, jeśli oglądasz ten materiał. Miejsce drugie to już moja bezpośrednia konkurencja, również z sekcji. Jest to Jacek Krzysztofowicz i Marcin Majszak. Też wielkie brawa za walkę. Naprawdę pokazali w tym roku klasę i do ostatniego lotu prowadzili oni, no jednak, jak to mówią, no różnie bywa w tym naszym sporcie, tam troszeczkę naprawdę zabrakło szczęścia. Niemniej jednak zajmują zaszczytne miejsce drugie, co uważam jest też super wynikiem. My z gołąbków typowanych zajmujemy miejsce trzecie. Z całości, czyli z 10 gołąbków udało nam się wskoczyć na miejsce pierwsze rzutem na taśmę po super udanym locie i także mamy miejsce pierwsze i z trójek, tak zwanych trójek do okręgu, mamy również miejsce pierwsze, czyli kwitując krótko, w zakończonym sezonie gołębi młodych mamy miejsce trzecie, pierwsze i pierwsze. Prócz tego mamy też bodajże w dziesiątce 6 lotników. W oddziale jest to gołąbek pierwszy, jest to gołąbek drugi, bodajże czwarty i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałem, jest 6 sztuk naszych i po jednym naszej konkurencji. Z kompletem konkursów mamy też gołąbków 11, czego naprawdę się nie spodziewaliśmy, że one to dowiozą. Tym bardziej, że tak jak mówiłem wcześniej, lot był zupełnie inny jak do tej pory. Gołąbki stanęły na wysokości zadania, zrobiły naprawdę rewelacyjną pracę w tym roku. Mamy 11 gołąbków z kompletem, 15 bodajże gołąbków ma 4 konkursy na 5 wkładań i naprawdę oczywiście można powiedzieć, że przygotowanie zapewne też ma duże znaczenie, niemniej jednak bez jakichś dobrych genów, jak to mówią, z osła konia wyścigowego się nie zrobi i mimo wszystko no, ten materiał pokazał swoją klasę, wiemy na czym stoimy. Jak zwykle tam ostra selekcja będzie w rozpłodzie, co robimy w zasadzie co roku. Już gdzieś wytypowaliśmy na tą chwilę 20 gołąbków, które opuści nasz gołębnik rozpłodowy. Wracając dalej do lotu. Lot też bardzo dużo zdobyliśmy konkursów, bo bodajże, nie chcę skłamać, 49 konkursów na 67 gołębi włożonych, uważam bardzo dobrze. Co ciekawe, w pierwszy dzień brakowało nam jedynie 5 gołąbków, później doleciał nam gołąbek, tak, na następny dzień doleciał nam gołąbek 1, na kolejny dzień, czyli wczoraj, doleciały gołąbki 2 i dzisiaj 1. Na tą chwilę z tego mega wymagającego lotu brakuje nam jedynie 1 gołąbek, lecz gorąco wierzę, że jeśli mu się coś nie przytrafiło, on wróci, tak jak wierzyłem już wcześniej, że te gołąbki dadzą sobie radę i w znakomitej większości wrócą.
znakomitej większości wrócą i tak też się stało. Także myślę tyle. Teraz chciałbym jeszcze takie moje przemyślenie, czy czegoś nas nauczył ten sezon. Ja myślę, że każdy sezon uczy nas czegoś nowego, tym bardziej, że jak wiecie, gołąbki były pierwszy raz zaciemniane w naszej hodowli i myślę, że wyszło to całkiem solidnie, co pokazuje po ilości tych gołąbków, które zostało nam na tą chwilę 71 gołąbków po wszystkich lotach. Jest to kosmos i tak jak mówiłem na wcześniejszym materiale, będziemy gdzieś tam zastanawiać się, zachodzić w głowę, co dalej zrobić z tym fantem. Niemniej jednak na pewno nie wyobrażam sobie pozbyć się tych gołąbków, ponieważ za pracę, jaką one dla nas wykonały, to raczej myślę, że mają pewne miejsce w kadrze na przyszły rok i na pewno będą reprezentować HG Sojka Team w przyszłym roku. To na pewno. Czy było to szczęście nowicjusza, że pierwszy rok zaciemniane i poszło tak fajnie? Tego niestety nie wiemy. Tak samo ja nie uważam, że jestem jakimś teraz już super fago, że jestem jakimś ekspertem od gołębi młodych, ponieważ zapewne tak nie jest. Jak wiecie, korzystałem z pomocy wielu kolegów, za co im bardzo dziękuję. W przyszłym roku spróbujemy już bardziej samodzielnie to prowadzić. Jeśli powtórzy się nadal i będzie naprawdę tak jak do tej pory, uważam osobiście, że wtedy będzie można już tam mówić o jakiejkolwiek wiedzy. Na razie czekamy. Jest pięknie, jest naprawdę super. Może teraz dla odmiany przejdziemy się troszeczkę po gołębnikach, przejdziemy się tutaj, zobaczymy, co się dzieje. Dzisiaj inauguracja. Pierwszy raz gołąbki dorosłe i gołąbki młode są razem na oblocie, co nie oznacza, że zostały już gołąbki młode przesadzone do gołębnika lotowego. Nie jest tak i jeszcze długo tak nie będzie. Dajemy im odsapnąć, dajemy im jakby wystartować porządnie z tym pierzeniem i proszę Państwa, jest to myślę, że przedostatni, bo jeszcze takie ogólne podsumowanie całego sezonu zrobimy, jak spłyną te wszystkie wyniki, ale stricte wracamy do porad, bo to tygryski lubią najbardziej. Bardziej już się teraz skupimy na pomocy innym, jak na prezentacji tych wyników, tego wszystkiego, bo ogólnie, tak jak powiedziałem, wiadomo, fajnie jest po tym wszystkim, co Wam tam opowiadam, próbuję jakoś tam Was uczyć, motywować, pokazać, że nie są to tylko jakieś tam puste słowa, a za tym idzie jakieś tam sukcesy mniejsze, większe i tak dalej. Dlatego też postanowiłem, że właśnie ten sezon młodych tak będzie relacjonowany, może nie na żywo, bo nie jednak te ciekawsze przyloty gdzieś tam pokazywaliśmy i na pewno tyle. Wiem, że odbiór był bardzo dobry tych lotów, tych moich nagrań, same fajne komentarze. Myślę, że też jakoś pokazaliśmy, że zarówno jak na gołąbki dorosłe, które też praktycznie wygraliśmy wszystkie ważniejsze rywalizacje oddziałowe, tutaj na gołąbki młode też większość wygraliśmy, czyli gdzieś to pokazuje, że idzie to w dobrym kierunku i będę starał się dalej gdzieś tam tą moją wiedzę, którą mam, większą, mniejszą, jedni uważają jak zwykle, że opowiadam bzdury, ale będę musiał z tym żyć. Jednym się to podoba i jakby nie zależy mi na atencji wszystkich, ja nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili, kochali i tak dalej. Także przenosimy się do gołębnika, pochodzimy sobie troszeczkę, pokazujemy gołąbki, porozmawiamy jeszcze chwilkę
i ruszamy z kopyta. 2 bardzo ważne filmy, to jest wasze zadanie domowe, które naprawdę bardzo bym prosił sobie odświeżyć. Zresztą na końcu tego filmu, gdzieś w okienkach wam wyskoczą, w ekranie końcowym można tylko kliknąć paluszkiem bądź najechać myszką, to zależy czy oglądacie to na smartfonie, czy oglądacie to w komputerze bądź w telewizorze i tam będą filmy, które naprawdę na tą chwilę będą bardzo przydatne. Pierwszy z tych filmów to będzie oczywiście pierzenie. Przypominam, że no pierzenie już naprawdę czas start i to z pompą. Pierzymy gołąbki na dobrej karmie, wszystko tam jest, myślę, opowiedziane od A do Z. I druga sprawa, wyskoczy również film, jeśli nie wyskoczy, wpiszcie sobie adaptacja do cel lęgowych. Był to film, który naprawdę zrobił furorę, bodajże 95 000 obejrzanych, no to pokazuje, że ten materiał faktycznie jest dobry i w moim mniemaniu jest to najlepszy materiał, jaki nagrałem do tej pory. Powiem więcej, oglądałem go jeszcze niedawno i zupełnie nic bym nie zmienił. Spójrzcie tylko, drodzy hodowcy, jak można łatwo zaadoptować gołąbki młode do cel lęgowych. Jest to niebywale ważny proces, dlatego żeby oszczędzić im stresu, żeby oszczędzić im bujek i tak dalej. Proszę was, obejrzcie ten film, ci, którzy jeszcze go nie widzieli, bądź ci, którzy widzieli go dawno, odświeżcie sobie ten materiał, bo naprawdę w moim mniemaniu warto. Przechodzimy teraz do gołębników. Tyle na tę chwilę, widzimy się za chwilę. Pozdrawiam. I po krótkiej przerwie, zgodnie z obietnicą, znajdujemy się na gołębniku gołębi lotowych, gdzie wreszcie zapanowała pełna harmonia. Ponieważ w jakich 95% zostały zabrane gołąbki młode, które pozwoliliśmy naszym czempionom wyhodować w nagrodę po udanym sezonie lotowym. Jak widzicie, samce są razem z samicami. Mają jeszcze oblociki co dzień. Pogoda pozwala, tak jak mówiłem wcześniej. Rewelacja. Co niektóre bardzo mocno ruszyły w pierzenie, jak choćby tu na załączonym obrazku widać, że tego połowego już tam naprawdę siekło. Na chwilę obecną nic nie podajemy tym gołąbkom, żeby je wspomóc, ale w niedalekiej przyszłości pewnie ruszymy. Mamy już czarny bez, jak zwykle. Zostaliśmy zaopatrzeni. Tak jak powiedziałem, odsyłam konkretnie jakie suplementy, co i jak na pierzenie do filmu, o którym wcześniej mówiłem, który gdzieś tam będzie na samym końcu tego materiału pokazany i tyle myślę z gołębnika gołębi dorosłych. Teraz może przejdziemy do gołębnika gołębi młodych. A oto i gołębnik gołębi młodych. Jak widzicie, jest naprawdę sporo tych gołąbków. Niestety w chwili obecnej zmuszone są do przebywania w jednym tylko boksie, ponieważ w tym drugim boksie, jak już mówiłem na wcześniejszym filmie, teraz są późne gołąbki wychowane gdzieś tam do zbycia, a że poczta nasza ukochana jeszcze nie działa, także stoi to wszystko w miejscu, a stan rzeczy ma się zmienić od przyszłego tygodnia. Przynajmniej to są takie wiadomości nieoficjalne. Mam nadzieję, że się potwierdzą, ponieważ no, zaczyna być to dosyć uciążliwe
Także jak widzicie i kolorki lecą. Tu na pierwszym planie biało-czarna. Bardzo fajnie leciała. Również tu ta bura to bura, mogę powiedzieć, że ma komplet konkursów 5×5. To jest jedna z tych gołąbków, która ma komplecik z tych 11 szczęściarzy. Także po lotach 71 sztuk. Co ciekawe, ostatni gołąbek doszedł nam dzisiaj. I nawet po nim troszeczkę widać, jest to ten szpaczek jasny. Powalczył, bodajże na 3. dzień zameldował się w domku. Ku mojej wielkiej uciesze brakuje tylko jednej sztuki. A tu obok, tak jak już mówiłem, to są gołąbki, które czekają na nowych nabywców. Pewnie będę musiał tu mimo wszystko wejść, gdyż niestety nie za bardzo widać przez te kratki. O, to są późniejsze młode, które gdzieś tam uszykujemy w najbliższym czasie na, że tak powiem, być może będą to aukcje, być może będziemy zbywać to z domu, dokładnie tego nie wiem. Wyglądają dość fajnie, wiadomo, troszeczkę w szoku, ponieważ drugi dzień dopiero są na tym gołębniku, ale zapewniam, że zdrowie u nich jest i wszystko wygląda jak najbardziej w porządeczku. Gdzieś to będziemy pilotować. Czekamy za pocztą, ponieważ mamy już jakieś zamówienia i zaraz wszystko będziemy realizować. Zaraz będziemy realizować to, jak tylko poczta ruszy. Jak już mówiłem wcześniej, najprawdopodobniej będzie to w przyszłym tygodniu. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami, moi drodzy. I jak już mówiłem wcześniej, wracamy do cyklu porad. To, co tygryski lubią najbardziej. Już w niedalekiej przyszłości ruszymy z całkiem nowymi materiałami. Gdzieś tam spodziewam się fajnego gościa za około 2 tygodnie. Mam je odwiedzić. Myślę, że bardzo znane nazwisko. Co ciekawe, niekoniecznie z świata gołębiarki. I tu dla niektórych będzie to zaskoczenie, że również te nazwisko jest pasjonatem gołębi pocztowych. Także czekajmy na nowy materiał, nic nie zdradzam. Widzimy się już niedługo, a wszystkim życzę udanych ostatnich lotów, dolotów, dużo zdrówka. Pozdrawiam, cześć wszystkim.